Cześć! Dziś odcinek dość nietypowy, bo pojedynek miejsc, więc teraz będzie czołówka, a po czołówce to wyjaśnię. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. I już wyjaśniam, dlaczego taki odcinek. Ponieważ w ten sam dzień rano byłem na targu staroci w Skierniewicach i kiedy ten targ staroci już zdążyłem oblecieć za płytami winylowymi, no to zaczynała się trzecia giełda płyt winylowych w Skierniewicach w Centrum Kultury i Sztuki, którą też odwiedziłem. Dlatego postanowiłem w tym jednym odcinku pokazać Wam i targ staroci, i fragmenty z giełdy płyt winylowych. I po materiale z targu staroci pokażę oczywiście płyty, które tam kupiłem. I tak samo zrobię po materiale krótkim z giełdy płyt winylowych. Też Wam pokażę to, co udało mi się kupić. A Waszym zadaniem na koniec w ramach podsumowania będzie określenie, dajcie znać w komentarzach po prostu, gdzie dokonałem lepszych zakupów. Oczywiście podam też Wam kwoty, za które kupowałem płyty. Tutaj to też Wy zdecydujecie, czy ilość, czy cena może była lepsza do któregoś z tych miejsc. Tak więc jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to niech teraz zasubskrybuje, da łapkę, no i zaczynamy. Dziękuję bardzo. No Sławku, znowu tak rano się pomyśleliśmy, z Kielnicy przyjechaliśmy i tu koło kina Polonej. Wczoraj babka do mnie dzwoni, tak się nie wiadomo. Jest tak było fajnie, bo teraz to było no idzie. Tu pana znalazłem z polskich. Jest na tym komiksie. Nieraz można fajny jazzik na tych dziesiątkach znaleźć, dlatego tak chwilę czasu to sobie poszukam. O, Exodus dawno nie widziałem. O, to tego też dawno nie widziałem. A to ostatnie piętro i mieszka tam? Pan ma jeszcze VHS. Na ławeczce. Paweł, zobacz, coś dla Ciebie. Pełno pocztówek.
Tam pan przeglądał, więc szukam miejsca, w którym skończył ten pan. Singli ma pani. Cała jesteś w skowronkach w mono, zaraz zobaczymy ją. O, Marvin Gaye Live. Moje klimaty. Omocho Mini, Bogdan Łasuka. Tu co pana? Zagraniczne. Dean Martin. Ale gęsto. Jak płyt. Zaraz go przejrzymy. Skarbów. Zaraz sprawdzę jeszcze w tym, bo mam jeszcze chyba 20 sztuk. Zagłówki z DVD, z samochodu i laptop. Tyle budzi, tyle dzisiaj zaspałem. A, widzę. Pięknie. To jest ta skrzynia stolarza. Wypas. 4000 no, skrzynię jest ze sprzętem? Tak, ze wszystkim. Zaczynamy od oczywiście giełdy staroci w Skierniewicach. Pierwsza płyta, koszt 30 zł. Tavares, nie znałem zupełnie tego zespołu. Byłem z kolegą Łukaszem, którego serdecznie pozdrawiam. No i on w międzyczasie szybko sprawdził, że to jest funk, więc mówię, kurczę, za 30 zł biorę funk. To jest pierwsze wydanie, jak sprawdzałem, moi drodzy, amerykańskie. Tak? Więc tym bardziej cieszy, bo ja lubię te amerykańskie właśnie funkowe wydania i soulowe. I druga płyta u tego samego właśnie sprzedawcy, dlatego jak się kupuje więcej, można negocjować ceny. To jest Marvin Gaye Live. Nie miałem tej płyty. Artystę uwielbiam. Bardzo fajna płytka na gatefoldzie.
Zobaczcie, tak zrobiona, jeszcze taki dodatkowy tutaj elemencik. I tak wygląda z tyłu. Za całość zapłaciłem 70 zł, więc teraz będzie materiał z giełdy płyt winylowych i za chwilę Wam pokażę, co tam kupiłem. Akurat u Marcina to są nowe płyty z jego kolekcji. Wszystko? Wszystko. No zobacz, to ładnie Wszystko wygląda. sprzedał. Może płyt. Po prostu może płyt dzisiaj. Powiem Wam szczerze, nie chce mi się przeglądać już, bo je przejrzałem wcześniej, nie nagrywając, ale do wyboru, do koloru. Maestro Kazimierz. Cześć, witam. To on robił bity na Spalam się. Witam wszystkich, no. Spalam się i spalaj się. Tak. Była też muzyczka przez Piotra załatwiona. Teraz podniosłem igłę do góry, żeby móc nagrywać. Skupiłem się bardziej na poszukiwaniu płyt niż na realizacji materiału takiego relacyjnego z tej giełdy płyt winylowych. Zresztą na ostatniej dość długi materiał zrobiłem, więc teraz nie chciałem Was zanudzać, bo giełda jak to giełda, liczą się efekty. Pierwsza rzecz, no to kupiłem za 70 zł, myślę, że to jest bardzo dobra cena. Tomasz Stańko, Quintet Music 4K. To jest oczywiście reedycja, ale nie miałem, więc już mam. Myślę, że 70 zł to dobra cena, jak za tą płytę. Sprawdzałem w internecie, one chodzą no dość więcej, a nie będę jej chował. Tutaj ją położę na takim miejscu honorowym, zresztą nagram ten odcinek, to pewnie posłucham dzisiaj tej płyty. Ok, i teraz głupi ma zawsze szczęście, jak to mówią, więc chyba w tym wypadku jestem trochę głupi. Taka mała dygresja, ponieważ pojawił się pan, który na tej giełdzie, który po prostu przyniósł płyty, żeby ich się pozbyć. Absolutnie po prostu wpadł i wypadł na tej zasadzie. Miał kilkanaście płyt ze sobą i uwaga, polskie płyty miał po 20 zł, zachodnie miał po 30 zł. Byłem jedną z pierwszych osób, które tam coś zaczęła szukać, bo tak wyszło. I teraz z tych płyt po 20 zł, no to udało mi się kupić Tadeusza Nalepę Live 86. Płyty, już Wam mówię, są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Zresztą sobie zobaczcie, bo te płyty już zdążyłem pomyć, bo są na tyle fajne, że będą szybko odsłuchiwane. Ok, czyli pierwszą mam już pokazaną od tego pana. Druga płyta za 20 zł od tego pana. A to nie, tą Wam zostawię później, pokażę. Druga płyta to jest Laboratorium Diver. No niestety okładka taka trochę, z tej strony tutaj jest trochę rozjechana, ale płyta też w bardzo dobrym stanie. No i tutaj wszystko jest do podklejenia. No Helicon to wydał. Jak ktoś lubi jazz, no to tego zespołu nie trzeba przedstawiać. Ja bardzo lubię twórczość Laboratorium. Oj, nawet ta płyta tu wyskakuje, kurczę. Dobra, ale za 2 dyszki płyta w bardzo dobrym stanie. No i tutaj rzecz dla mnie niebywała, bo pokazałem na zdjęciach tę płytę, którą za chwilę Wam zaprezentuję, kilku znajomym kolekcjonerom. No i powiem szczerze, zaczęli mlaskać, że nie mają swojej kolekcji, szukają, płyta rzadko spotykana na rynku wtórnym, a jak już się pojawia, to jest
no w solidnej kwocie dostępna, ale też szybko znika. A tutaj za 20 zł stan bardzo dobry. Moi drodzy, SBB Slovenian Girls. Jest to wydawnictwo SBB, które wyszło w Niemczech. Już wyciągam też z tej koperty. Koperta oryginalna od tego pana jeszcze. Ja tylko do tej płytki dołożyłem taką kopertkę wewnętrzną. Moi drodzy, tak to wygląda. Gema. Płyta też naprawdę w bardzo dobrym stanie. No gdzieś tu są jakieś takie drobne ryski, ale to nie są takie rysy po prostu mechaniczne, tylko jakieś takie kopertóweczki bardziej, ponieważ nie miała koperty wewnętrznej ta płyta. Ja już, jak widzicie, ją w ładną ubrałem. Zachowana ta okładka też jest w bardzo dobrym stanie. Proszę bardzo. Więc uważam, że naprawdę bardzo dobry strzał. Za taką kwotę i za tak rzadkie wydawnictwo to uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry strzał. Ale oczywiście też czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie na ten temat. Być może ja się mylę lub moi znajomi kolekcjonerzy, miłośnicy płyt winylowych, a ktoś z Was będzie miał większą wiedzę co do dostępności tej płyty, a może też coś więcej o niej napisze, o tym wydawnictwie. No dobra, to przypominam jeszcze raz, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, żeby kanał się rozwijał. I przechodzimy teraz do dwóch płyt zachodnich za po 30 zł, przepraszam, no bo każda kosztowała 30 zł, nie wiem od której zacząć. No dobra, zacznę od tej. Moi drodzy, też rzadki temat jazzowy, Symbiosis, Jazz School Praga. Suprafon to wydał. Taki jazz połączony z progresywnym rockiem. No też jak pytałem znajomych, no to mówią, że rzadkie wydawnictwo. No i tak jak sprawdzałem nawet na Discogsie, to też ta płyta się ceni. No miał ten pan naprawdę solidną kolekcję, uważam. Dużo miał płyt, które w ogóle nie były w moim klimacie, więc ja je odpuściłem, tam trochę innych osób je kupiło. No i ostatnia płyta, no to Pink Floyd, Animals. Na pięknym gatefoldzie. Moi drodzy, to jest wydanie holenderskie, ale też zachowana, oryginalna, wewnętrzna koperta. Więc spoko. Niestety ta płyta też nie była przechowywana w kopercie wewnętrznej, takiej do tego przystosowanej, więc stan ma naprawdę bardzo dobry. Gdzieś takie są przetarcia delikatne właśnie wynikające z braku koperty, czyli tak zwane kopertówki, jak to niektórzy określają. Ale jest generalnie w bardzo ładnym stanie, też już umyta. Tak więc teraz zadanie należy, drodzy widzowie, do Was. Napiszcie w komentarzach, czy lepsze płyty kupiłem biegając od rana, niewyspany po targu Staroci, grzebiąc po kartonach, czy wchodząc na taką właśnie niedużą, ale bardzo fajną i klimatyczną giełdę płyt winylowych właśnie w Skierniewicach i dokonując tych zakupów, które przed chwilą zobaczyliście. Czekam na Wasze komentarze. Niech trwa wojna w komentarzach. Niech się pojawią dwie opcje. Opcja za targiem Staroci, no i opcja za giełdą płyt winylowych. A tymczasem dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. No i cóż, widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!